Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak szklanka mleka, płynnego, ciężkiego i łatwo psującego się, może przepłynąć przez oceany, spędzić miesiące w magazynie, a potem wrócić do życia dzięki odrobinie wody? Brzmi jak laboratoryjna sztuczka, ale to czysty przemysł. Wewnątrz fabryki tony świeżego mleka trafiają do stalowych rur. Przechodzą przez wysoką temperaturę, próżnie, filtry, ogromne wieże i strumienie gorącego powietrza, aż zamienią się w drobny, jasny i zaskakująco trwały proszek. A najciekawsze jest to, że fabryka wcale nie zamienia mleka w coś zupełnie innego. Usuwa z niego niemal całą wodę, zachowuje suche składniki mleka i tworzy produkt, który może dotrzeć znacznie dalej niż zwykłe mleko. Kropla zamienia się w mgłę, mgła w cząstkę, a cząstka opada jak suchy deszcz wewnątrz metalowej wieży, wyższej niż niejeden budynek. Witamy serdecznie na kanale Fabryki i Fakty. Dziś zobaczysz, jak tony świeżego mleka trafiają do fabryki. Przechodzą przez wysoką temperaturę, próżnię, ciśnienie i imponującą wieżę suszarniczą, aż zamienią się w ten jasny, pozornie prosty proszek, który może podróżować przez wiele miesięcy, zanim znów trafi do szklanki. Jeśli widziałeś nasz poprzedni odcinek, wiesz już, jak praca pszczół zamienia nektar w miód. Bez silników, bez paneli sterowania i z tysiącami pszczół działających wewnątrz żywej fabryki. Teraz dzieje się niemal coś odwrotnego. Świeże mleko opuszcza gospodarstwa i trafia do fabryki pełnej gigantycznych maszyn, wysokiej temperatury i próżni, by zamienić się w proszek, który zachowuje trwałość przez wiele miesięcy. A zanim pójdziemy dalej, sprawdź, czy subskrybujesz już Fabryki i Fakty, bo w dzisiejszym odcinku odpowiemy na pytanie, które naprawdę potrafi utkwić w głowie. Jak świeży produkt, prosto od krowy i tak łatwo ulegający zepsuciu, może zamienić się w proszek, który wytrzymuje miesiące, a później znów staje się mlekiem w szklance? Za chwilę przekonasz się, że ta przemiana jest możliwa tylko dzięki jednej z najbardziej precyzyjnych operacji w całym przemyśle spożywczym. Wszystko zaczyna się na długo przed wieżą suszarniczą. Mleko opuszcza gospodarstwa w izolowanych termicznie cysternach, schłodzone tak, by ograniczyć namnażanie drobnoustrojów i zachować jego właściwości. Po dotarciu do zakładu nie trafia od razu na linię produkcyjną. Najpierw przechodzi serię badań. Technicy sprawdzają temperaturę, kwasowość, zawartość tłuszczu, obecność niepożądanych pozostałości, gęstość i ogólną jakość surowca. Jedna wadliwa partia może zagrozić tysiącom litrów, dlatego punkt przyjęcia surowca działa jak wyjątkowo szczelna granica. Po zatwierdzeniu mleko płynie zamkniętym systemem rur, całkowicie odizolowane od otoczenia. To jeden z tych etapów, których nie widać, gdy patrzymy na gotowy produkt. Nie ma otwartych wiader ani mleka stojącego w przypadkowych zbiornikach. Całym przepływem sterują pompy, czujniki, zawory i cyfrowe panele. W dużych zakładach mleko porusza się niczym po metalowym mieście, gdzie arterie ze stali nierdzewnej prowadzą surowiec z jednego etapu do kolejnego. W tym momencie fabryka musi podjąć ważną decyzję. Jaki rodzaj mleka w proszku ma powstać? Pełne mleko w proszku zachowuje część naturalnego tłuszczu. Odtłuszczone mleko w proszku przechodzi proces separacji, który zmniejsza jego zawartość. Ten wybór wpływa na smak, zastosowanie, trwałość i późniejsze przeznaczenie produktu. Zakład może wytwarzać proszek do użytku domowego, produkcji czekolady, ciastek, lodów, wyrobów piekarniczych, mieszanek mlecznych i wielu innych receptur. Najbardziej zaskakujące jest to, że mleko w ogromnej większości składa się z wody. Dlatego produkcja mleka w proszku to przede wszystkim walka z wodą. Tyle, że przemysł nie może po prostu zagotować wszystkiego w gigantycznym kotle, bo zbyt wysoka temperatura zmieniłaby smak, barwę, białka i rozpuszczalność produktu. Sekret polega na skutecznym usunięciu wody bez uszkadzania delikatnych składników mleka. Po przyjęciu surowca i jego standaryzacji przychodzi czas na pasteryzację. Mleko jest podgrzewane przez ściśle określony czas, aby ograniczyć liczbę drobnoustrojów i zwiększyć bezpieczeństwo całego procesu. Następnie przygotowuje się je do etapu, który całkowicie zmienia jego charakter – koncentracji.
Do tej chwili nadal wygląda jak zwykłe mleko. Później zaczyna przypominać znacznie gęstszy płyn, niemal mleczny syrop, gotowy, by trafić do serca fabryki. I właśnie tutaj kryje się ważny szczegół. Mleko w proszku nie powstaje od razu jako proszek. Najpierw staje się mlekiem zagęszczonym. Fabryka usuwa najpierw ogromną część wody w wyparkach, wykorzystując wysoką temperaturę i próżnię, a dopiero potem kieruje produkt do końcowego suszenia. Bez tego etapu wieża zużywałaby znacznie więcej energii i pracowała o wiele mniej wydajnie. Wyobraź sobie szereg ogromnych cylindrów działających niczym przemysłowe płuca. Mleko wpływa do nich rzadkie i płynne. Stopniowo traci wodę, która uchodzi w postaci pary. Ponieważ cały układ pracuje pod próżnią, odparowywanie zachodzi w niższych temperaturach niż przy normalnym ciśnieniu. Dzięki temu łatwiej zachować smak i jakość, a jednocześnie ograniczyć zużycie energii. Wewnątrz tych wyparek nic nie dzieje się przypadkowo. Mleko tworzy cienkie warstwy na ogrzewanych ściankach albo przepływa po specjalnie zaprojektowanych torach, które zwiększają powierzchnię kontaktu. Im cieńsza warstwa cieczy, tym łatwiej ucieka z niej woda. Para powstająca na jednym etapie może ogrzewać kolejny, tworząc inteligentny system odzysku energii. To trochę tak, jakby oddech jednej maszyny napędzał następną. W niektórych liniach zagęszczanie odbywa się w układzie wielostopniowym, czyli w kolejnych efektach, które pozwalają znacznie lepiej wykorzystać parę i ograniczyć straty energii. Dla fabryki każda oszczędność na tym etapie oznacza niższe koszty, bardziej przewidywalną produkcję i mniejsze obciążenie cieplne mleka. Na tym etapie zmienia się również konsystencja. Mleko przestaje przypominać napój i staje się koncentratem. Jest bardziej lepkie, cięższe i znacznie bogatsze w suchą masę. Zakład stale kontroluje jej zawartość, bo zbyt słabe zagęszczenie przeciąża późniejsze suszenie, a zbyt mocne utrudnia pompowanie. Trzeba znaleźć idealny punkt, w którym produkt nadal swobodnie przepływa przez rury, ale stracił już wystarczająco dużo wody, by efektywnie trafić do wieży suszarniczej. I właśnie tutaj wiele osób wyobraża sobie ten proces zupełnie inaczej niż wygląda on naprawdę. Popularny mit mówi, że mleko w proszku to po prostu mleko przypalone i zeskrobane z gorącej powierzchni. Istnieją starsze i bardziej specjalistyczne metody wykorzystujące ogrzewane walce, ale obecnie najczęściej stosowaną technologią przy produkcji proszków mlecznych jest suszenie rozpyłowe, czyli spray drying. W tym procesie zagęszczonego płynu nie rozprowadza się po gorącej powierzchni. Zamiast tego zamienia się go w mikroskopijne kropelki unoszące się w strumieniu ogrzanego powietrza. Zanim jednak produkt trafi do wieży, fabryka może jeszcze precyzyjnie dopracować jego skład. W zależności od przeznaczenia reguluje się zawartość białka, tłuszczu, laktozy i innych składników. W przypadku pełnego mleka w proszku szczególnej uwagi wymaga tłuszcz, ponieważ wpływa na smak, aromat i trwałość produktu. Przy mleku odtłuszczonym najważniejsze stają się natomiast rozpuszczalność, barwa, zachowanie w recepturach i odporność na działanie temperatury. A jeśli lubisz odkrywać to, czego na co dzień nie widać za murami fabryk, zostaw już teraz łapkę w górę, bo właśnie takie procesy pokazują, jak bardzo zwyczajny produkt zależy od inżynierii, energii, precyzyjnych obliczeń i ścisłej kontroli. Zwykły proszek w opakowaniu jest efektem całego łańcucha przemysłowych decyzji, których nigdy nie zobaczysz na etykiecie. Teraz koncentrat trafia do filtrów i zbiorników zasilających. Do wieży musi dotrzeć w idealnie stabilnych warunkach. Temperatura, ciśnienie, lepkość i natężenie przepływu muszą być ze sobą precyzyjnie zgrane. Jeśli choć jeden parametr odbiega od normy, krople mogą stać się zbyt duże, zbyt małe, zbyt wilgotne albo przypiec się na powierzchni. To trochę jak regulowanie gigantycznego rozpylacza, w którym każda kropla musi wyschnąć dokładnie w odpowiednim momencie. I wtedy nadchodzi najbardziej widowiskowy moment całej produkcji. Na szczycie wieży suszarniczej zagęszczone mleko zostaje rozpylone. Atomizacja polega na rozbiciu cieczy na mgłę niezwykle drobnych kropelek. Można to zrobić za pomocą dysz wysokociśnieniowych albo szybko obracających się tarcz. Cel jest jeden – stworzyć ogromną powierzchnię kontaktu między mlekiem a gorącym powietrzem. Im mniejsza kropla, tym szybciej odparowuje z niej woda. Wyobraź sobie mokry ręcznik złożony w kostkę i drugi, całkowicie rozłożony na suszarce. Ten rozłożony wyschnie szybciej, bo większa powierzchnia ma kontakt z powietrzem. W wieży działa ta sama zasada, tylko doprowadzona do skrajności. Mleko przestaje płynąć zwartym strumieniem i zamienia się w chmurę.
Każda kropelka zawiera suche składniki mleka i wodę. Gdy spotyka gorące powietrze, woda odparowuje niemal natychmiast, a pozostałe składniki tworzą suche cząstki. Jest tu pewien szczegół, który na pierwszy rzut oka wydaje się sprzeczny. Powietrze jest gorące, ale sam produkt nie musi się gotować, jak wiele osób sobie wyobraża. Podczas parowania woda opuszczająca krople pochłania dużą część energii cieplnej, pomagając chronić powstającą cząstkę. Dlatego przy prawidłowej kontroli suszenie rozpyłowe uchodzi za stosunkowo łagodną metodę dla wrażliwych składników. Wieża jest tak wysoka, ponieważ kropla potrzebuje czasu w powietrzu. Wpada do niej jako mgła, wysycha podczas opadania lub przemieszczania się wraz ze strumieniem powietrza, a na dole pojawia się już jako proszek. Jeśli opadnie zbyt szybko, pozostanie wilgotna. Jeśli będzie przebywać tam zbyt długo albo dostanie zbyt dużo ciepła, może stracić jakość. To precyzyjna choreografia grawitacji, powietrza, temperatury i wielkości cząstek. Operator wszystko śledzi na ekranach. Czujniki mierzą temperaturę powietrza na wlocie i wylocie, ciśnienie, wilgotność, natężenie przepływu i pracę całego układu. Nawet niewielkie zmiany mogą wpłynąć na końcowy proszek. Partia przeznaczona do napojów musi dobrze się rozpuszczać. Partia do czekolady musi odpowiednio zachowywać się podczas mieszania, a proszek przeznaczony do piekarnictwa musi działać przewidywalnie w cieście. Proszek po pierwszym suszeniu nie zawsze jest jeszcze gotowy do zapakowania. W wielu zakładach wykorzystuje się złoża fluidalne, w których proszek przechodzi końcowe dosuszanie i chłodzenie. Nazwa brzmi skomplikowanie, ale sam obraz jest prosty. Strumienie powietrza sprawiają, że cząstki zachowują się niemal jak wrząca ciecz. Unoszą się, przemieszczają, tracą resztki wilgoci i schładzają się do temperatury bezpiecznej dla przechowywania. Ten etap pomaga zapobiegać zbrylaniu, poprawia stabilność i przygotowuje proszek do dalszej obróbki. Zbyt gorący proszek zamknięty w opakowaniu może powodować kondensację pary wodnej. Zbyt wilgotny może tworzyć grudki, z kolei zbyt drobny może nadmiernie pylić, utrudniać pakowanie i inaczej rozpuszczać się w wodzie. Dlatego fabryka szuka idealnego punktu, w którym każda cząstka wygląda niepozornie, choć kryje w sobie ogromną precyzję inżynierii. A ty, myślałeś kiedyś, że mleko w proszku nie jest prawdziwym mlekiem? A może już wcześniej zastanawiałeś się nad tym, że to w gruncie rzeczy to samo świeże mleko, tylko pozbawione niemal całej wody? Napisz w komentarzu. Po suszeniu zaczyna się etap, który potrafi odróżnić zwykły proszek od produktu dobrze przyjmowanego przez konsumentów. Instantyzacja. Wiele osób widziało, jak mleko w proszku tworzy grudki w wodzie. Dzieje się tak dlatego, że bardzo drobne cząstki mogą zwilżyć się tylko z zewnątrz, skleić ze sobą i utrudnić wodzie przenikanie do środka. Aby poprawić rozpuszczalność, przemysł może łączyć cząstki w większe i bardziej porowate granulki. Można to porównać do łączenia drobnego pyłu w kontrolowane płatki. Wewnątrz takich aglomeratów pozostają wolne przestrzenie, dzięki którym woda łatwiej przenika do środka. W rezultacie proszek szybciej tonie, zwilża się i równomiernie rozprasza. W niektórych produktach można również stosować niewielkie ilości dozwolonych emulgatorów, które ułatwiają odtworzenie mleka, zwłaszcza gdy zawiera ono tłuszcz, ponieważ tłuszcz i woda naturalnie nie łączą się ze sobą bez dodatkowej pomocy. Następnie mleko w proszku przechodzi przez przemysłowe sita. Usuwają one większe grudki, wyrównują wielkość granulek i zatrzymują cząstki, które nie spełniają wymaganych parametrów. Do ochrony linii przed metalowymi fragmentami mogą służyć również magnesy i detektory. Taka kontrola może wydawać się przesadna, ale ma swoje uzasadnienie. Gdy fabryka pracuje na ogromną skalę, nawet najmniejszy szczegół może przerodzić się w poważny problem. Laboratorium nadal czuwa nad całym procesem. Pobiera się próbki, aby sprawdzić wilgotność, zawartość tłuszczu i białka, kwasowość, rozpuszczalność, obecność przypalonych cząstek, poziom mikroorganizmów i inne parametry jakościowe. Znaczenie ma również barwa. Zbyt ciemne mleko w proszku może wskazywać na niewłaściwą obróbkę cieplną albo niepożądane reakcje. Nietypowy zapach może natomiast sygnalizować utlenianie, szczególnie w produktach zawierających tłuszcz. Opakowanie to kolejny kluczowy etap. Wrogiem gotowego mleka w proszku nie jest wyłącznie upływ czasu. Są nimi również wilgoć, tlen, wysoka temperatura i światło. Dlatego wiele opakowań wykorzystuje bariery ograniczające przenikanie pary wodnej i powietrza. W
puszkach i lepiej zabezpieczonych opakowaniach przemysł może dodatkowo ograniczać kontakt produktu z tlenem, aby zachować smak i spowolnić utlenianie tłuszczu. Cel jest prosty. Proszek ma pozostać suchy, sypki i stabilny aż do chwili otwarcia przez konsumenta. Pakowanie odbywa się na szybkich maszynach dozujących proszek z dużą precyzją. Trafia on do puszek, saszetek albo większych worków przeznaczonych dla przemysłu spożywczego. Wagi kontrolują masę. Zgrzewarki szczelnie zamykają opakowania. Nanoszone są również numery partii i terminy przydatności, które umożliwiają pełną identyfikację produktu. Jeśli później zostanie wykryty problem, firma musi wiedzieć, z którego dnia, linii, zmiany i partii surowca pochodził dany produkt. Ta identyfikowalność to jeden z najważniejszych, a jednocześnie najmniej zauważanych elementów całego procesu. Opakowanie stojące na sklepowej półce może wyglądać anonimowo, ale w rzeczywistości ma własną przemysłową historię. Za niewielkim kodem kryją się dane o dostawcach, wyniki badań laboratoryjnych, temperatury, godziny produkcji, operatorzy, zbiorniki i urządzenia. Dzięki temu cały łańcuch może szybko analizować nieprawidłowości i chronić konsumentów. Między kolejnymi seriami produkcyjnymi przeprowadza się również intensywne czyszczenie instalacji. Linii mleczarskich nie można traktować jak zwykłych rurociągów. Systemy mycia w obiegu zamkniętym przepuszczają odpowiednie roztwory przez zbiorniki, zawory i rury bez konieczności rozbierania całej instalacji po każdym cyklu. Później następuje płukanie, kontrola i ponowne dopuszczenie linii do pracy. Kolejny mit mówi, że mleko w proszku zachowuje trwałość przez długi czas dzięki silnym konserwantom. W rzeczywistości największą ochronę zapewnia bardzo niska zawartość wilgoci. Gdy dostępnej wody jest niewiele, wiele mikroorganizmów nie ma warunków do rozwoju. Nie oznacza to jednak, że produkt jest niezniszczalny. Przy niewłaściwym przechowywaniu, pochłanianiu wilgoci albo wystawieniu na działanie wysokiej temperatury może się zbrylać, tracić smak i stopniowo pogarszać swoją jakość. Dlatego zalecenie, by po użyciu dokładnie zamykać opakowanie, wcale nie jest przesadą. Gdy konsument zostawia je otwarte, proszek zaczyna pochłaniać wilgoć z otoczenia. Produkt, który opuścił fabrykę suchy i starannie zabezpieczony, nagle zaczyna walczyć z powietrzem w kuchni. A w bardziej wilgotne dni ta walka staje się jeszcze trudniejsza. Po zapakowaniu mleko w proszku trafia do kartonów, na palety i dalej do centrów dystrybucyjnych. I właśnie tutaj widać ogromną przewagę, dzięki której ten produkt podbił świat. Transport i przechowywanie. Mleko płynne zajmuje więcej miejsca, waży więcej ze względu na zawartość wody i w wielu przypadkach wymaga chłodzenia. Proszek skupia składniki odżywcze w mniejszej objętości, dzięki czemu łatwiej wysyłać go na duże odległości, do programów żywieniowych, zakładów przemysłowych i miejsc, gdzie przechowywanie świeżego mleka jest znacznie trudniejsze. Zanim produkt trafi do sprzedaży, niektóre partie mogą zostać czasowo zatrzymane w oczekiwaniu na końcowe wyniki badań laboratoryjnych. Dopiero po zatwierdzeniu ruszają dalej. Dla konsumenta może wyglądać to tak, jakby fabryka po prostu napełniła opakowanie. Dla przemysłu każde opakowanie jest finałem całego łańcucha decyzji, który zaczął się w gospodarstwie, a zakończył na suchym, precyzyjnie odmierzonym i w pełni identyfikowalnym produkcie. Ostatecznie sekret mleka w proszku polega na połączeniu prostoty z niezwykłą precyzją. Prostoty, bo główna idea sprowadza się do usunięcia wody. Precyzji, bo zrobienie tego bez utraty jakości wymaga perfekcyjnej kontroli temperatury, próżni, ciśnienia, atomizacji, przepływu powietrza, wilgotności, pakowania i higieny. Cała inżynieria ukryta w jednej łyżce. A mleko w proszku trafia znacznie dalej niż tylko do szklanki. Wykorzystuje się je w czekoladzie, pieczywie, lodach, kawach rozpuszczalnych i wielu innych produktach, ponieważ łatwiej je transportować, przechowywać i dozować niż mleko płynne. Zamiast przewozić cysterny wypełnione w dużej mierze wodą, wiele zakładów otrzymuje suchy, standaryzowany składnik gotowy do precyzyjnego użycia w każdej recepturze. A kiedy w domu mieszasz proszek z wodą, wykonujesz część procesu fabrycznego w odwrotnym kierunku. Przemysł usunął wodę za pomocą wyparek i gorącego powietrza. Ty dodajesz ją z powrotem, używając łyżki i kilku ruchów. Oczywiście odtworzone mleko nie odzyskuje całego charakteru świeżego surowca sprzed obróbki, ale doskonale pokazuje, jak technologia potrafi zamienić łatwą psującość w wygodę. Następnym razem, gdy spojrzysz na puszkę albo opakowanie mleka w proszku, przypomnij sobie niewidzialną wieżę, która stoi za jego produkcją.
Pomyśl o chłodzonych cysternach, badaniach laboratoryjnych, próżni wyciągającej parę, białej mgle opadającej wewnątrz gigantycznej komory, czujnikach korygujących najmniejsze odchylenia i cząstkach chłodzonych przed wyruszeniem w drogę po całej Polsce. To, co wyglądało na prosty produkt, jest w rzeczywistości jedną z najbardziej pomysłowych odpowiedzi przemysłu na bardzo stary problem. Jak przewieźć mleko dalej, przechowywać je dłużej i ograniczyć straty w logistyce? Fabryka nie walczy z naturą mleka. Ona ją rozumie, usuwa jego najbardziej wrażliwy element – wodę i tworzy składnik, który może czekać znacznie dłużej niż jego płynna wersja. Jeśli dotarłeś aż tutaj, koniecznie zasubskrybuj Fabryki i Fakty, bo mnóstwo zwyczajnych rzeczy, które spotykamy każdego dnia, skrywa za sobą niezwykłe procesy. I napisz w komentarzu, który etap zaskoczył Cię najbardziej. Odparowywanie pod próżnią, wieża suszarnicza, instantyzacja czy kontrola jakości. Po tym filmie nawet zwykłe opakowanie stojące w kuchni prawdopodobnie już nigdy nie wyda Ci się takie proste. A jeśli wydaje Ci się, że widziałeś już wszystko, to nie masz pojęcia, jak wygląda fabryka, którą pokazaliśmy w naszym poprzednim odcinku. Już pojawia się na Twoim ekranie? Kliknij i chodź ze mną odkryć kolejny sekret ukryty tutaj, na kanale Fabryki i Fakty. Wielkie dzięki, że byłeś z nami. Do zobaczenia tam!